Wracamy w nowym roku, a wracamy z nowością. Nowościami tak naprawdę od marki Hyundai. W tym tygodniu jesteśmy na premierze Hyundai Santa Fe oraz nowego Hyundai Ioniq 5 w wersji N, czyli naprawdę ultrasportowego samochodu elektrycznego. Ale jakie są oba te dwa samochody? Chodźcie Wam opowiem. Zobaczymy sobie Santa Fe w detalach oraz zobaczymy sobie właśnie Ioniqa 5N. Jedziemy z tematem. Nowego Santa Fe, kompletnie odmieniony, kompletnie na innej platformie podłogowej, spójnej razem z Kią EV9, ale zobaczcie, jak bardzo mocno się zmienił. Oprócz samych wymiarów, które się powiększyły, bo jest prawie 4,5 cm dłuższy od swojej poprzedniej generacji, jest także kompletnie nowocześnie narysowany. Paleta 10 kolorów oraz naprawdę wyrazisty kształt. Zobaczcie, jak krótkie są zwisy tego samochodu oraz jak jest charakterystyczna bryła, a bryła jest także podkreślona dzięki światłom. Światła w literę H, które są tutaj zamontowane, są to nowoczesne światła od Hyundai'a. Nie wiemy, czy to są jeszcze światła matrycowe, czy są to tradycyjne światła. Tego dowiemy się dopiero w teście. Litera H jest pociągnięta tutaj oraz także w całej szerokości grilla. Ma to bardziej właśnie nawiązywać do całej marki. Pojawiło się aktywne chłodzenie oraz taki właśnie ten charakterystyczny pudełkowaty kształt. Wyrazisty kształt i wyraziste także oczywiście walory tego samochodu są podkreślone przez 21-calowe koła, które są tu zamontowane. I uwaga, jest tutaj napęd 4x4 H-Track, tak jak był w poprzednim Santa Fe, bo nadal jest to taki fajny samochód do właśnie outdooru, czyli do bardziej aktywności na zewnątrz. Bardzo mocno pudełkowaty, niewielka ilość szyb oraz ten taki charakterystyczny wiszący dach. To jest bardzo fajny element. Paleta 10 kolorów, a 11 kolorów także jest w Stanach dostępna i naprawdę te kolory są bardzo ciekawe. Rozstaw osi także się dosyć mocno zwiększył, bo jest tu w wysokości 2,8 metra, czyli powiększyli tutaj prawie 5 cm. Po co było im te 5 cm? Po to, żeby oczywiście zwiększyć delikatnie przestrzeń w środku oraz, co ważne, zwiększyć przestrzeń z tyłu w trzecim rzędzie siedzeń, więc to jest najważniejsza zmiana. Ale co z tyłu? Idziemy zobaczyć. Ale tu najbardziej widać futurystyczność tego samochodu. Takiego projektu jeszcze w Hyundaiu nie było. Bardzo prosty, minimalistyczny, ale ważne, że tutaj jest ta nowoczesna klapa, która zobaczcie, jak jest mocno szeroka. Ona się oczywiście w pełni otwiera i według Hyundai'a jest tarasem właśnie dla tych zastosowań outdoorowych, po to, żebyście mogli się pod nią schować i żeby było Wam także bardziej przyjemnie. Bardzo ładne, nowoczesne światło, nadal rozdzielone, tak jak w przypadku Hyundai'a. Tu też jest ulokowana litera H. Mamy także tutaj kamerę od wirtualnego lusterka, bardzo duży, taki konkretny spoiler, no i te relingi dachowe. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie, ale większość bagażnika także się zwiększyła, więc chodźcie, zobaczymy sobie, jak wygląda bagażnik. No dobra, no to teraz możecie sobie zobaczyć faktycznie ten taras, który tutaj jest zrobiony za pomocą tej klapy. Ma się to także łączyć z całymi dachami namiotowymi, które mają być zlokalizowane na górze i ma być to taki właśnie styl outdoorowy. Bagażnik o wiele większy, 725 litrów pojemności bagażnika, czyli prawie o 100 litrów więcej, dokładnie 91 litrów więcej jest bagażnika względem poprzednika. I co ważne, nadal ten samochód występuje w wersji 6-osobowej, 7-osobowej, jak i 5-osobowej, więc możecie sobie go dopasować dosłownie do siebie. Naprawdę tu jest bardzo fajnych dużo rzeczy i elementów zrobionych, włącznie z taką jeszcze tutaj miejscem na jakieś Wasze drobiazgi, także możecie sobie sterować tymi fotelami, które są tutaj za pomocą elektryki, no i też podstawowe udogodnienia takie jak uchwyty na kubeczki, nawiewy, bo w końcu ten egzemplarz jest też samochodem 7-osobowym. No świetnie nie jest. Trochę nadal mam kolana pod brodą, miejsca zbytnio za dużo nie ma, ale przejechać te 100 km raczej się da, ale raczej to nadal jest tylko na dojazdy. Santa Fe
to nadal jest ten świetny Santa Fe, który jest świetnie wykonany w środku i tutaj kompletnie nic się nie zmieniło. Piękne materiały wykończeniowe, bardzo przypominająca mi kierownica, szczerze powiedziawszy, drugiego Range Rovera. Tu naprawdę jest to fajnie zrobione. Ciekawy projekt, także pojawiły się już te sensory, które mogliście zobaczyć już w Konie, ale najważniejszymi zmianami i nowościami to jest na przykład ten panoramiczny ekran, który ma 12,3 cala razy 2 i jest skierowany do kierowcy, bo jest w literę C, jest wygięty. Mamy bardzo ładne dekory, zobaczcie na to piękne drewienko, które naprawdę świetnie wygląda. Pojawił się także dodatkowy ekran do układu klimatyzacji. Widać, że nadal jest związany ten samochód lekko z trybami terenowymi, bo nadal mamy terenowe tryby. Pojawiła się także ładowarka indukcyjna, która jest w stanie naładować 2 telefony jednocześnie, bo w końcu będziecie jeździć razem outdoorowo właśnie ze swoją kobietą, partnerką i tak dalej i będziecie ładować sobie tu 2 wasze telefony. Uchwyty na kubeczki, oczywiście jest naprawdę sporo złącz i co ważne, pojawił się bardzo ciekawy przycisk związany z UVC, a tak naprawdę tutaj macie schowany za tą klapką schowek, w którym możecie włączyć sobie sterylizację waszych urządzeń, portfeli itd. Ma być to taki element higieniczny i uważam, że to jest bardzo ciekawe oraz innowacyjne. Tutaj także w nawiewach macie zastosowaną literę H, którą mogliście widzieć także właśnie z przodu, tak samo delikatnie w środku jest to pokazane. Zobaczcie na przyjemność w dotyku oraz także jakość tych skór. Oczywiście są to skóry wegańskie, ale wyglądają i po prostu prezentują się naprawdę dobrze. Pozycja za kierownicą, miejsca, tu jest naprawdę dosyć sporo, ale jak z miejscem i przestrzenią z tyłu dla waszych dzieciaków? A tylne drzwi fajnie się otwierają ze względu na to, że po pierwsze mamy chroniony próg przed oczywiście całym zawilgoceniem oraz błotem oraz co ważne otwierają się prawie na kąt 90 stopni, dzięki czemu możecie wsadzić tu łatwiej dzieciaki, foteliki oraz wszelakiego różnego rodzaju elementy. Rozstaw osi nie bez powodu był powiększony. Zobaczcie, ile tutaj jest przestrzeni na nogi. Zobaczcie, ile tu jest przestrzeni także nad głową. 35 mm więcej przestrzeni. Hyundai się tutaj chwali, że zostało wygospodarowane i faktycznie to czuć. Zobaczcie, dużo cup holderów. W końcu ten samochód jest kierowany także na Stany Zjednoczone, więc mamy tutaj naprawdę dosyć dużo miejsc na napoje. Tutaj. Mamy także podgrzewaną trójstopniowo także kanapę z tyłu i co ważne, fotele są w stanie się przesuwać, więc zobaczcie, że ja mogę sobie zmniejszyć oraz zwiększyć także komfort pasażerów tam na tylnym rzędzie siedzeń. Pojawiły się tutaj także złącza USB, tutaj w takiej formie już zastosowane właśnie w oparciach foteli. Macie także tutaj bardzo fajny element w formie takiego schowka i gdybyście chcieli wyciągnąć coś z tego podłokietnika, to jest innowacyjna funkcja, dzięki czemu może także pasażer sobie z tyłu wyciągnąć elementy, które znajdują się w tym przednim schowku. No wygląda to naprawdę zacnie, jest tutaj przestrzeni sporo, podłokietnik także się pojawił, duże miejsce na kubeczki, no więc tutaj naprawdę nie ma co narzekać na przestrzeń. Zobaczmy, co jest pod maską tego wielkiego samochodu. Jeśli chodzi o i9, najczęściej występuje tylko i wyłącznie z silnikiem elektrycznym, ale Santa Fe jest przyjemną odmianą. Silniki tutaj pozostały takie same jak w przypadku poprzedniego Santa Fe, czyli macie dwie hybrydy. Hybrydę ładowaną z gniazdka oraz zwykłą tradycyjną hybrydę, czyli fajnie okolicy 230 koni z napędem 4x4. Myślę, że będzie robić dobrą robotę i wystarczy. W zupełności w Europie dostępna będzie tylko i wyłącznie hybryda lub hybryda typu plug-in, tak jak w przypadku tego samochodu, doładowywana z gniazdka, która może przejechać te 50 parę kilometrów. When this love takes a hold of you, it makes you fearless and do the unthinkable. Just by the thought of it, your heart beats faster and you feel alive. Like a force of nature. This is not the end of driving, but a new chapter. Our journey continues with Ioniq 5N. Because at Hyundai N, driving still matters. Kojarzycie? Hyundai Ioniqa 5, który był już na naszym kanale? No właśnie, na jego bazie powstał bardzo ciekawy samochód. Ultrasportowy i niesamowicie dający sobie radę także na Nürburgringu, czyli Hyundai Ioniq 5N. Samochód elektryczny, który ma prawie 650 koni w trybie Boost, jest w stanie wystartować 3,4 sekundy do pierwszej setki i wygląda jak typowa N-ka, czyli jest naprawdę konkretnie narysowanym. Bardzo dużo charakterystycznych elementów. Pojawiły się bardziej agresywne zderzaki, matowy kolor, oczywiście charakterystyczny dla N-ki, czyli ten majtkowy niebieski i duże naprawdę koła, bo macie tutaj prawie 20 cali, a ukryte jest tutaj też bardzo ciekawych parę systemów.
Hyundai Ioniq 5N to też samochód, który ma oczywiście pokonywać trasy torowe i ma to także za pomocą kół oraz felg, które są tutaj zastosowane. 21-calowe koła, czyli naprawdę fajne, nowoczesne i także naprawdę duże koła. Macie 21 cali, które są oczywiście wykonane w technologii Kucia, czyli są o wiele lżejsze niż inne felgi, nawet w mniejszych rozmiarach. A po co tak duże felgi? Po to, że został tutaj zastosowany bardziej zaawansowany układ hamulcowy. Mamy tutaj 400 mm tarczę oraz 4-tłoczkowy zacik, który naprawdę pięknie wygląda z tym czerwonym kolorem za tą felgą, a z tyłu macie także dosyć spory jednotłoczkowy i 360 mm tarczę i to naprawdę pozwoli także zahamować ten samochód, który waży okolice 2 ton 300 kg, myślę naprawdę dosyć szybko. Co ciekawe, został także tutaj zastosowany system hamowania rekuperacyjnego, który jest w stanie odzyskać nawet 0,6G i jest w stanie przyjąć naprawdę bardzo dużą ilość energii, dzięki czemu ten samochód nie zagotuje tak szybko hamulców, bo właśnie elektryka będzie odbierać ten prąd, żebyśmy mogli jeszcze więcej kółek pokonać na właśnie Nürburgringu. We revolutionized the regenerative braking to create 0.6 G of decelerative force. This industry-leading system creates a synergy with enhanced brakes. Use N-E-Shift and N-Active Sound Plus as functional feedback and find new ways to carve through the corners with N-Pedal. Jeśli byście byli ciekawi, jakie to w ogóle ma moce, jakie przyspieszenie, 3,4 sekundy do pierwszej setki. km/h. To nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o samochód elektryczny. Macie prawie 609 koni standardowo, jeśli chodzi o normalny tryb i normalną jazdę codzienną, ale w trybie Boost możecie mieć aż 650 koni w połączeniu z napędem 4x4. To jest naprawdę coś ciekawego. Są ciekawe układy, takie właśnie jak jeszcze na przykład tryb driftu oraz analizator tego, żebyście mogli pokonywać jak najszybciej także zakręty. Dwie szpery, to wszystko jest także naprawdę napchane grubą elektroniką i grubym mechanicznymi rzeczami po to, żeby ten samochód jeszcze szybciej pokonywał każde zakręty. Ale co ja wam będę tam opowiadał? Zobaczcie sobie to, jak faktycznie ten samochód potrafi jeździć. This spirit has the power to lift you to the stars. If you feel this way, you are not alone. For the love of driving. Introducing Ioniq 5N. N-Brand is the technology powerhouse of Hyundai. We push the latest technology to take pure, unfiltered driving fun to a new level. Bardziej charakterystyczna, wyrazista linia. Zobaczcie na te wszystkie dokładki, czerwone elementy, te koła, które robią robotę, ale to nadal jest ten spory wielkości Hyundai Ioniq 5N, bo to jest prawie 4,7 metra, co jest naprawdę też sporym wielkości samochodem. Ale zobaczcie, jak mocno charakterystycznie został ukształtowany także tył. Oprócz tych wszystkich LEDowych pikseli, które już wam opowiadałem w standardowej wersji, pojawiło się tutaj charakterystyczne trójkątne światło stopu, które naprawdę ciekawie wygląda. No i co ważne, także zderzak oraz cała aerodynamika. Kiedy dziennikarze muszą sprawdzać każdą szczelinę i każdą lukę i sprawdzić, czy faktycznie producent mówi o istniejącej aerodynamice, a nie o jakichś fejkach. I tu faktycznie jest dziura. Aerodynamika, jeśli chodzi o ten samochód, jest bardzo ważnym elementem, bo jest samochodem elektrycznym, ma płaską podłogę, dzięki temu o wiele lepiej także przysysa się do podłoża. I zobaczcie, jak tu są wielkie także te wszystkie skrzydła, które oczywiście tą aerodynamikę mają także polepszyć. Co prawda, nie ma układu wydechowego, no bo to w końcu elektryczny, sportowy samochód, ale jest pewna ciekawostka, która jest w stanie nam to zastąpić, czym się właśnie bawią moi koledzy w środku. Twarda odcinka. A ja. Dobra, możemy zmienić notę? Ja to słyszę. Co chcesz? Dawaj, Evolution. Co mamy teraz?
Trochę jak Formuła E. Dobra, jakbym grał w Assetto Corsa. A Supersonic? This is the most advanced Hyundai N ever. You can turn off the sound and enjoy maximum comfort with ECS. But when you're ready for takeoff, hear different high-performance sounds blasting out from both inside and outside. Your heart will be in sync with the roars and kicks from Ioniq 5N. O kurczę, tu wam powiem jest sportowo i to nawet z tym, że macie manualne fotele. Tu jest naprawdę konkretnie kubełki Recaro, które są bardzo, bardzo agresywne. Kierownica, która widać już was zachęca na dzień dobry do kombinowania z trybami. W pełni personalizowane ekrany oraz oczywiście system, który ma za zadanie także imitować dźwięk silników elektrycznych. Zobaczcie na to. Supersonic Ignition. Wow! Wow! Włącznie z popcornem z wydechu. Wow! Oraz jeszcze samochód Formuły E. To już trochę mniej. Ja pozostaję w tradycyjnej formie, czyli samochodu spalinowego. Świetna kierownica, dobrze wyprofilowana, kilka trybów do jazdy, włączenie przycisku Power, czyli NGP oraz jeszcze możliwość uruchomienia trybu Drift Mode, bo ten samochód jest w stanie driftować tym swoim napędem 4x4. Ale tak to w większości to jest wszystko to, co jest znane właśnie w Ioniqu. I to najbardziej mi się tutaj podoba. No dobra, Filip, co mamy tu ciekawego na pokładzie? 650 koni. To jak? Trybie boost. 3,4 sekundy do pierwszej setki. Świetny dźwięk. I ten popcorn. Powiedz mi, w którym innym elektryku tak masz? W żadnym. Przecież zapomniałem, w żadnym innym. No właśnie, to tylko w Hyundaiu jest dostępne. No jest, Jeszcze w Ioniqu 5 masz jeżdżącą całą tą wyspę. a tu nie. Połóż to. No. Nie ma, ale tu jest nawet poduszka, żebyś się nie obijał także kolanem. No, te kubełki w ogóle są opcją, czy są to podstawowa wersja już ma? Podstawowa wersja już ma. Okej. Dobra, bateria 84 3,3. została zwiększona względem zwykłego Ioniqa 5. Mamy w normalnym? 77,4? No, coś takiego. Tak. Zasięg, bo to będzie wszystkich interesować. Ile to przejedzie na Nürburgringu kółek? Ile to przejedzie kilometrów? No powiem ci tak, no. Ile ci paliła i30? Za dużo. Tyle ile wlałeś. Tyle ile wlałem, no przecież rzeczywiste to było. No właśnie, tutaj masz dokładnie tą samą historię. Bo załadujesz, tyle ci przejedzie. No nie możemy tutaj określać. No to zależy od twojej nogi. Ja na przykład nie potrafię ostatnio jeździć już Ioniqiem 5, więc nawet się boję, co będzie Ioniqiem 5N. Czyli co? 400 km zrobimy według WLTP? Niby? Dobra, obcinamy to na torze o połowę. No to tak, to no spokojnie. Czyli mamy okolice 250 km na jednym ładowaniu w trybie pełnego boostu, ognia i tak dalej, i tak dalej. Tylko pamiętaj, no tryb boost masz na 20 sekund, tak samo jak to było w NGS. Okej, czyli mamy ten czerwony przycisk, który po prostu daje nam kopa full, takiego ile możliwego. Co mamy z ciekawostek takich typowo sportowych, bo zawsze w N-kach to było fajnym elementem, a tu już widzę throttle. Okej, czyli mamy znowu lap timer, mamy launch control pewnie, tak? Tak. Mamy także przegazówki. Czy możemy sobie hamować i dodawać gazu jednocześnie, jak w typowych sportowych samochodach? Tutaj mnie zabij, ponieważ... Nie wiem. Nie wiem. No dobra. I N-Drift Optimizer. No to chyba wiadomo co. O, wiadomo o co chodzi. A spróbujcie mi chociaż raz Tego użyć. testówką, to
włączyć. Wiemy, to... Moi drodzy, przedstawiciel Hyundai'a powiedział, że nie możemy testować konkretnego trybu w danym aucie. Ale czy my to zrobimy? Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, kiedy samochody będą dostępne i jaka cena? Jaka cena? Czy mam usiąść? Znaczy siedzę, ale czy mam już się przewrócić? Powiem ci tak. Mniej Niż. siostra. Czyli okolice 300? No nie, no. Co nie Koli. Jejku. To jest samochód elektryczny. Wszyscy uważają, że te samochody są w cholerę drogie. No dobra, no ale za 300 to ty masz zwyczajnego Ionika 5 z napędem na 4. No dobra. No właśnie. Czyli mam jeszcze dorzucić kolejny worek siana. No nie worek siana, no z jakieś twoje wypłaty. Cena końcowa? Powyżej 350 to już 400. To nie jest źle. Jak za samochód, który może wam dostarczyć aż tyle. Najtańsze. 650 koni na rynku. Ale pytanie, czy wy będziecie chcieli samochód elektryczny, aż tak mocno sportowy? Nie wiem, ja z chęcią to sprawdzę. Nie wiem, No nie wiem. nawet mój stary chce ten samochód. Dobra, tak wygląda Hyundai Ioniq 5N. Dzięki Filip. A my widzimy się już na testach tego samochodu, jak w końcu będzie dla nas przeznaczony. Introducing Ionic 5N. I tak oto, moi drodzy, wyglądają te dwa piękne Hyundai'e. Zawariacki Hyundai Ioniq 5N oraz Hyundai Santa Fe, który ma być naprawdę ciekawym, outdoorowym, rodzinnym samochodem. Ale mogliście zobaczyć je właśnie dzięki naszej współpracy z Hyundaiem. Więc co? Ja dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tej krótkiej prezentacji. Samochody umówione pojawią się także na Motookiem. A ja co? Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie dołączyć do subskrybentów. Oczywiście kanału Motookiem. Jest nas coraz więcej. Do zobaczenia w następnych filmach. Dzięki. Cześć. Hej!